Halo, halo, halo. Pop in. Ustawmy wszystko tak, jak powinno być. O, tak będzie ok. Live call. Moi drodzy, witam, witam, witam. Witam serdecznie. Witam i zapraszam. Zapraszam, zapraszam, moi drodzy. Losujemy już karty. Dobry wieczór. Bum, bum, bum. Witam, witam, witam. Okidoki, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Tarot przy kawie. Nazywam się Pio i zapraszam Was na kolejną miesięczniówkę, moi drodzy. Tym razem na miesiąc październik, moi drodzy. Jedziemy z horoskopami, jedziemy ze znakami zodiaku. Zobaczymy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Was w tym najbliższym czasie. Poprosiłbym tylko o naciśnięciu parę razy, a nawet jeszcze więcej razy serduszek. Poprosiłbym tutaj o komentarze też i też poprosiłbym o udostępnianie tego live'u, moi drodzy. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować tutaj Natalii, chciałbym bardzo podziękować tutaj Kasi za to, że są, za to, że mnie wspierają i za to, że dają mi tutaj możliwość, żeby też uczestniczyć tutaj w tej całej mojej podróży, jeżeli chodzi o YouTube'a, jeżeli chodzi tutaj o Instagram i jeżeli też chodzi o TikToka. Ale tak, moi drodzy, jedziemy dzisiaj z horoskopami, tak już wspomniałem. Zacznijmy od barana, później będzie lew, strzelec, bliźniak, waga, wodnik, byk, panna, koziorożec, rak, skorpion oraz ryby, moi drodzy. Także tak, zobaczymy, co tutaj będzie w trawie piszczeć dla Was w tym najbliższym czasie. I tak, zobaczmy, moi drodzy. Zacznijmy najpierw od barana, ale tak jak już wspomniałem, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa. Nat albo ja odpowiemy Wam wtedy na Wasze pytania. Jeżeli potrzebujecie ofertę, jest tutaj na kanale, ale jeżeli tej oferty nie macie, byście chcieli ją mieć, tak powiedziałem, napiszcie na priwa, możemy ją wysłać na WhatsAppa. Ale tak, moi drodzy, zaczynamy od barana, zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie w tym najbliższym czasie, jeżeli chodzi o barana. Moi drodzy, mój drogi baranie, witam Cię bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj będzie się u Ciebie działo w tym najbliższym czasie. A u Ciebie są jakieś problemy i to może być problem tutaj zarówno zdrowotny, także będzie tutaj trzeba troszkę pochodzić w tym najbliższym czasie do jakichś lekarzy, możliwe, że tutaj będą jeszcze jakieś zabiegi, coś tutaj się będzie działo, jest tutaj jakaś bardzo mocna energia odejścia, pójścia w jakimś nowym kierunku, to może być praca, ale to też może być tutaj związane ze związkiem. Tak jak zawsze mówię, energia związku i energia pracy jest bardzo powiązana ze sobą, ta częstotliwość jest bardzo podobna i jest tutaj bardzo mocna też energia w pewnym sensie tutaj odnowy. Także nie traktowałbym tutaj tego odejścia, czy tego pójścia w tym nowym kierunku jako coś złego, tylko bardziej coś dobrego, coś lepszego, coś, co da tutaj taką energię bardziej odświeżenia. I tutaj u barana widać, że to się już zbiera od bardzo dawna i jest tutaj to po prostu Tobie potrzebne. Do tego są tutaj jakieś podwaliny budowania czegoś nowego. I tak jak powiedziałem, to może być zarówno praca, to może być zarówno związek. Myślę, że to bardziej tutaj podchodzi już pod związek i coś tutaj się dzieje, coś tutaj się będzie wyprawiało, ale
też jest tutaj taka bardzo mocna energia siły i mocy. Albo tutaj jest pewnego rodzaju problem komunikacyjny, bądź też tutaj może być też pewnego rodzaju problem z ukazaniem uczuć. Nie myślę, że to chodzi o ciebie aż tak bardzo, to może chodzić o tą inną osobę. Także tutaj będzie komunikacja. Komunikacja tutaj będzie grała bardzo ważną rolę u ciebie, mój drogi baranie, w tym najbliższym czasie. Są pewne rzeczy, o których możesz nie wiedzieć i tutaj trzeba będzie się troszkę douczyć. To może być związane z jakimiś sprawami legalnymi, bądź też jakimiś sprawami sądowymi, bądź też jakimiś dokumentami, jakimiś bardzo ważnymi dokumentami, które tutaj trzeba będzie wypełnić, trzeba będzie wysłać na czas i trzeba będzie się tutaj do nich ustosunkować. Jeżeli chodzi o takie inne energie, tutaj widać, że tak jakbyście, ja myślę, że to nawet bonus numer 1 bym powiedział, granie z kimś albo granie w kółko i krzyżyk. To po pierwsze. Po drugie, jest tutaj taka bardzo mocna energia jakiegoś lasu, bądź też jakieś pola, łąki, bądź też ogólnie natury. Bonus numer 3 to jest coś związane z nocą oraz ze snem. Tak jakby tutaj może był ten sen nie taki ułożony, bądź też nie taki dobry, jaki powinieneś mieć, mój baranie, w tym najbliższym czasie. Także z jakiegoś powodu. I może to być właśnie dlatego tutaj trzeba będzie iść do tego, że tak powiem, lekarza na przykład, czy tam załatwić po prostu pewnego rodzaju rzeczy. Bonus następny to jest branie jakichś ziół, bądź też jakichś herbatek, które mogą tobie tutaj dopomóc w czymś. Bardzo ciekawe. Daj mi znać w komentarzu, mój drogi baranie, jak to z tobą rezonuje. Co innego tutaj takiego jeszcze jest, to jest, tak już powiedziałem, jakieś sprawy ukryte, ale też coś związane tutaj z czakrą serca oraz tutaj z tym kubkiem emocjonalnym. Widać, że ty bardzo dużo, baranie, myślisz, aż za dużo i to tutaj powoduje u ciebie bardzo taką podwyższoną energię gotowości. W ogóle jesteś w swojej bardzo mocnej energii męskiej w tym ostatnim czasie i ją trzeba wyważyć z twoją energią żeńską, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale tak, mój drogi baranie, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosimy tutaj o kciuka w górę, poprosimy o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak to z tobą, jak się tobie podobało to czytanie, jak się tobie podobało to moja interpretacja twojego znaku zodiaku, ale przede wszystkim, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielimy wtedy informacji, kiedy możemy spotkać się, o której godzinie i w jakim czasie. Ale tak, mój drogi baranie, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja już zapraszam lwa. Zobaczmy u lwa, co tutaj będzie słychać. Mój drogi lwie, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie na twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj się będzie u ciebie działo. I teraz tak, mój drogi lwie, ja myślę, że ty przeszedłeś przez bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jesteś troszkę podminowany, bądź też po prostu już zmęczony wszelkiego rodzaju tutaj takimi energiami, które ci po prostu trują, za przeproszeniem, dupę. I tutaj trzeba bardzo mocno powiedzieć, że twoja po prostu energia jest tutaj bardzo, bardzo mocna w tym ostatnim czasie. Ona jest bardzo, bardzo ustabilizowana i dlatego będzie tutaj przyciągać do ciebie tak zwanych tych, jak ja to uwielbiam nazywać, takich no energetycznych troszkę takich ludzi po prostu energetycznie nie na tym samym poziomie co ty, tak to nazwę, ok? Bo nie chcę tutaj mówić brzydko i to może u ciebie powodować właśnie pewnego rodzaju taką frustrację, to u ciebie tutaj bardzo widać. Czy to jest bardzo tutaj związane może być z pracą, nie? I właśnie z takim rozwojem, nie? I to tutaj musisz wiedzieć, że jeżeli budujesz coś naprawdę niesamowitego, jeżeli budujesz coś naprawdę dużego, to tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, jakich ty masz ludzi pod sobą, mój drogi lwie. Ty tutaj jesteś naprawdę na jakimś tam szczeblu swojej egzystencji, swojego jakiegoś tam rozwoju i musisz się też otaczać tutaj troszkę takimi ludźmi, którzy będą dawali tobie wsparcie, będą dawali tobie możliwość rozwoju, albo będą wspierać ciebie w tym twoim rozwoju. Tak jak powiedziałem,
Masz tutaj też bardzo, bardzo mocną energię, tak jak powiedziałem, rozwoju, ale to jest zupełnie związane z czymś, co bym tutaj powiedział, szkoła, kursy, szkolenia. Nawet bym tutaj się nie dziwił, jak mi ktoś tutaj napisze do mnie wiadomości, że jest to związane z jakąś szkołą, którą ty zakładasz. W każdym bądź razie widać tutaj bardzo, bardzo mocno, że głowa tutaj u ciebie, ten analityczny kubek bardzo, bardzo mocno pracuje, ale to jest dobre dla ciebie, to jest bardzo, bardzo dobre. Ty idziesz w dobrym kierunku, też masz bardzo dobrą tutaj energię, jeżeli chodzi tutaj w ogóle o pomysłowość i w tym najbliższym czasie to będzie u ciebie grało bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o twój rozwój, jeżeli chodzi o twoją wykonawczość, jeżeli chodzi tutaj ogólnie o twój taki stan bytu. I co takiego innego tutaj jeszcze wychodzi, i to bym powiedział, że bonus numer 1 to jest coś związanego z żarówką, bądź też żarówkami, bądź też oświetleniem. Bonus numer 2 to jest coś związanego tutaj ze snem. Znowu sen oraz wypoczynek. Bonus numer 3 jest bardzo ciekawy, bo to jest związanego z takim kulminacją mojej egzystencji. Wiesz co, tak jakbyś ty po prostu, mój drogi lwie, dawał z siebie 2-3 tysiące procent, a dostawał kurczę z powrotem z 5-10% i ty po prostu jesteś tym cholernie zmęczony i po prostu chcesz iść w kierunku po prostu swoim. Tutaj ludziom będziesz musiał zacząć mówić, mój drogi lwie, nie, dosyć, basta, teraz jest mój czas, teraz chcę iść w moim kierunku i ja nie chcę tutaj wchodzić w jakiekolwiek relacje z ludźmi, którzy po prostu tracą mój cenny czas. Zaczniesz naprawdę bardzo mocno patrzeć na swoje wewnętrzne ja, swoją duszę, swoje serce, ale przede wszystkim będziesz patrzeć na ten swój energetyczny kubek. To tutaj bardzo, bardzo mocno widać. Coś takiego innego, co jest tutaj też bardzo pokazane, to jest zaufanie do kolegi bądź też koleżanki. Możesz dostać tutaj pewnego rodzaju poradę, bądź też radę od jakiejś osoby bliskiej z jakiegoś powodu, bądź też może to być od jakiegoś mentora. Widać tutaj po prostu poradę, którą ty będziesz potrzebować użyć w jakiejś bardzo ważnej sprawie. I nie bagatelizuj tego, ponieważ tutaj jest bardzo, bardzo ważne, żeby posłuchać tutaj tą osobę, tak bym tutaj powiedział. Taka inna energia, która tutaj jeszcze jest, to jest ty masz zacząć się znowu bawić tym życiem, mój drogi lwie, nie? Troszkę tak jak takie małe dziecko, które dopiero się uczy chodzić, masz zacząć bawić się tym wszystkim, ponieważ widać tu u ciebie dość mocne wypalenie, spalenie, bądź też takie inaczej, też widać u ciebie troszkę cierpliwość, nie? Albo ten brak cierpliwości. Czasem chcesz troszkę rzeczy za szybko i to tutaj trzeba właśnie, w najbliższym czasie będziesz po prostu pracować troszkę nad cierpliwością i nad takim swoim ułożeniem nie tylko mentalnym, ale też duchowym, bym tutaj powiedział, nie? Także fajną masz energię. Będzie tutaj troszkę wyzwań, jeżeli chodzi właśnie o te wewnętrzne bardziej sprawy, ale też ponieważ trzeba będzie się pozbyć tutaj niektórych ludzi ze swojego otoczenia i to są ludzie toksyczni, bądź też ludzie podłączeni właśnie pod taki troszkę narcyzm, nawet tutaj powiedział, nie? Także nie bój się w tego, zostaw to, ponieważ przyjdą do ciebie nowi ludzie, nowe możliwości, nowa energia w zamian za to, co tutaj jest wokół ciebie w tej danej chwili i nie bój się tego po prostu puścić. To jest tutaj najważniejsze. Czy to jest jakaś... Zostawiłbym to tutaj. Ja myślę, że ogólnie noc u ciebie, tak samo jak i u Barana, mój drogi lwie, noc u ciebie będzie bardzo, bardzo ważna z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to jest dlatego, ponieważ ty pracujesz nocki, czy tam po prostu zarywasz noce, ponieważ masz tak dużo pracy, ale wypoczynek jest tutaj bardzo, bardzo ważny w tym najbliższym czasie. Także nie bój się tego. Nie bój się powiedzieć ludziom nie, ja muszę też wypocząć, ja muszę też mieć pewnego rodzaju taki relaks i reset, nie? Ale tak, mój drogi lwie, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosiłem tutaj o komentarz, poprosiłem tutaj, daj mi znać, jak mi poszło, jak się tobie podobało i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one tutaj jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa i udzielimy wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo serdecznie i ja zapraszam już Strzelca!
Mój drogi Strzelcu, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo u Ciebie w tym najbliższym czasie. I powiem Tobie szczerze, że Ty jesteś w takim jakby labiryncie. Jesteś w labiryncie, z którego tak naprawdę nie możesz wyjść. Cały czas, kurczę, kręcisz się w kółko i powiem Tobie szczerze, że nawet widać tutaj bardzo mocno takie odbicie lustrzane swoje. Tak jakbyś był w tym labiryncie, wszedł w jakąś grotę czy tam w jakąś przestrzeń i nagle obracasz się, a tam jest lustro i jest twoje odbicie, które i tak się zastanawiasz, Jezus, ale tego tutaj przed chwilą nie było, nie? Ja nie chcę na siebie patrzeć. Tak jakbyś tutaj, Strzelcu, bał się troszkę sprostać swojej osobie, nie? Czyli swojej psychice, swojemu stanu tutaj, jeżeli chodzi o serce, czyli emocjonalności, swojej jakby pomysłowości, ale też takiej miłości do samego siebie, nie? Tutaj widać bardzo, bardzo mocno, że jesteś tutaj albo troszkę zaplątany, albo zaplątana w takiej troszkę drodze bez wyjścia, albo po prostu wierzysz w to, że tej drogi nie ma. A tak nie jest, nie? Ty masz wyjście, tak jak już tutaj wspominałem, od bardzo, bardzo dawna, z jakiegoś właśnie takiego miejsca, w którym ty nie powinieneś już być od dawna. Czyli zakończyć ten cykl i iść po prostu w tym nowym kierunku, w którym będziesz czuć, że oświeca ciebie światło. I to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Masz tutaj spojrzeć w tym najbliższym czasie w siebie, w środek swojej energii oraz w to, co ty tak de facto chcesz, czego ty tak naprawdę pragniesz, w jakim kierunku ty chcesz iść i brnąć w to i nie dać sobie powiedzieć innym ludziom, bądź też innym energiom tego, że jest źle, że nie dasz rady, takim, mówię troszkę narzekaczom życiowym, nie? Tutaj musisz się odseparować po prostu od ludzi toksycznych, od ludzi narcystycznych i po prostu też wierzyć w tą swoją wizję i iść w kierunku tej swojej wizji. Czemu? Ponieważ ta wizja da tobie w pewnym sensie taki światełko w tunelu z wyjścia z tego miejsca, w którym jesteś tu i teraz, nie? Będziesz miał, bądź też miała taką, i to nawet bym włożył jako bonus numer 1, to jest taka zaćma, czy taka, bym powiedział, taka tak jakbyś nie wiedział, co masz zrobić w tym jakimś danym momencie. I bardzo ważne, żeby tutaj użyć tej swojej mocy, tej swojej energii wykonawczej do tego, żeby to przerwać, nie? I powiem tobie szczerze, że mówię, mgła, tutaj mi się kojarzy taka mgła, tak jakbyś miał przed sobą, mój drogi Strzelcu, mgłę, a bardzo łatwo się jest tej mgły pozbyć i bardzo ważne, abyś zobaczył, bądź też zobaczyła, co jest za tą mgłą. Pamiętaj, że mgła mgłą, ale pamiętaj, że za każdą chmurą, za każdymi chmurami jest słońce. I tutaj właśnie to widać. Ale wiesz co, w ogóle ciebie, Strzelcu, widzę tak, jakbyś ty dużo płakał, bądź też tutaj jakby były bardzo mocno, nawet ta karta to pokazuje, takie oko, które po prostu ubolewasz, nie? Ubolewasz nad czymś, nad kimś, bądź też nad jakąś tam sytuacyjnością i chcesz wreszcie przestać, nie? Wyjesz wręcz o pomoc, nie? To tutaj bardzo jest pokazane. I powiem tobie szczerze, że tak jakby to była taka troszkę samotna droga dla ciebie, nie? Mimo, że tam ktoś tam może być, ludzie tam mogą być, etc. Widać u ciebie taką samotną troszkę drogę, samotnie, nie w tym wszystkim. Ale wiesz co? Nie bój, ponieważ myślę, że tutaj ze wszystkiego się wychodzi, są jakieś pozytywne rzeczy, które z tego też wyniesiesz i tak jak powiedziałem, za każdymi chmurami jest słońce. I tak bym tutaj to zakończył. Bonus numer 1 to jest coś związanego ze ścianami, bądź też coś z budowaniem jakichś ścian, bądź też tapetowaniem, coś ten deseń. Bonus numer 2 to jest coś związanego z dumpem, czyli może takie nawodnienie, tutaj coś z wodą związane, będzie trzeba jakieś podłączenie może robić. Bonus numer 3 to jest coś związanego z oknami, bądź też oknem, może być jakiś problem. I bonus numer 4 to jest kasa. Trzeba będzie więcej kasy wydać, niż ona będzie przychodzić. Uważaj w tym najbliższym czasie, mój drogi Strzelcu, ponieważ może ciebie to denerwować. Tak bym tutaj powiedział. Coś takiego innego? Aha, coś związanego ze skórą,
oraz z potem na skórze. Daj mi znać w komentarzu, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, nie? To może być coś właśnie związanego na takiej zasadzie, że nie wiem, to może być coś związanego z jakąś chorobą, myślisz byciem chorym na przykład. W każdym razie tutaj trzeba po prostu dbaj o siebie i o swój taki stan duchowo-mentalno-cielesny, tak bym tutaj powiedział. Ale tak, mój drogi strzelcu, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosiłem tutaj o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło, czy się tobie podobało, bo to jest tu chyba najważniejsze. I też jeżeli masz ochotę spotkać się ze mną na prywatnej sesji, na prywatnej konsultacji, jest to bardzo możliwe. Zapraszam tutaj bardzo serdecznie o wiadomość na priva, udzielę mi wtedy informacji odnośnie wtedy, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie. Tutaj na kanale jakby co jest oferta, możecie sobie ją zobaczyć, bądź też jeżeli nie macie tej oferty, możecie znaleźć, dajcie nam znać i wyślemy ją wtedy wam na WhatsAppa. Ale tak, dziękuję tobie, mój drogi strzelcu, bardzo, bardzo serdecznie i my jedziemy dalej, jedziemy z bliźniakiem. Mój drogi bliźniaku, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu i zobaczmy, co tutaj się u Ciebie będzie działo. A u Ciebie będzie się działo, ponieważ u Ciebie jest koniec jednego, początek drugiego. I to powiem Tobie tak, bliźniaku, to jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ ty masz tak jakby tutaj koniec pewnego rodzaju rozdziału w twoim życiu. Ja myślę, że to może być związane tutaj bardzo, bardzo mocno z twoją pracą, z twoim taką rozwojem, w którym jest też praca, ale też muszę tutaj bardzo, bardzo powiedzieć, jeżeli chodzi tutaj o... Wiesz co, jeżeli chodzi o tą pracę, tak jakby tutaj to się dawno już skończyło i ty po prostu się teraz zastanawiasz, czy to jest na pewno dobre, czy to jest na pewno okej, czy to jest na pewno idzie w jakimś tam dobrym kierunku, nie? Ale powiem tobie szczerze, że tutaj ta sprawa, jeżeli chodzi o tą pracę, tak jakby ona się już dawno tutaj zakończyła. I wiesz co, ja powiem tobie szczerze, że ja nie mam pojęcia tutaj, dlaczego ty to możesz tutaj kontynuować. I właśnie tu się pojawia bardzo fajna rzecz. Pojawia się coś nowego. Tylko że pamiętaj, żeby się pojawiło coś nowego, musi się coś innego skończyć. To tutaj też bardzo mocno, mój drogi bliźniaku, zajeżdża związkiem, jakimś nowym podłączeniem pod kogoś oraz początkiem czegoś nowego. Też widać u Ciebie bardzo mocno tutaj jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakiś rozwój, który daje tutaj bardzo mocno tutaj sobie oznaki. I wiesz co, ja myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo ważnym, abyś Ty zauważył, bądź też zauważyła to, że Twoja intuicja oraz Twoja takie wewnętrzne, jakbym powiedział, nie wiem, serce. No, wiadomo, że serce mamy wszyscy i tego, ale ta intuicja, która jest właśnie schowana za tym sercem, podpowiada tobie, ja potrzebuję rozwoju, ja potrzebuję budowania, ja potrzebuję spokoju, ja potrzebuję cierpliwości, ale też przede wszystkim potrzebuję bezpieczeństwa. Tak jakby tutaj tego do tej pory może nie było. To może być związane z pracą, to może być tutaj związane ze związkiem i dlatego tutaj jest dalszy ciąg tej historii, tak bym tutaj powiedział, nie? Wiesz co? Tak jakbyś ty się wdrażał, bliźniaku, w swoje jakieś takie wewnętrzne, czy nie, bardzo ciekawe to jest. Tak jakbyś ty tutaj szukał jakiegoś rozwoju, ale poprzez albo ja chcę tutaj powiedzieć spirytualizm, nie? Ale to nie o to tutaj chodzi, tylko tutaj bardziej chodzi o jakieś takie wiecie, znalezienie na przykład, odnajdywanie jakichś rzeczy, czy ja nie wiem teraz, bliźniaku, czy ty pracujesz w jakiejś tam sferze właśnie, w sferze odnajdywania kogoś tam w jakichś tam genealogicznych rzeczach, etc. Tutaj teraz tak mówię, bo to co widzę w głowie, ale widać, że tutaj będziesz bardzo dużo tutaj podróżował i będziesz bardzo dużo starał się, bliźniaku, po prostu rozwijać pod tym kątem wyjeżdżania. To miejsce, w którym jesteś tu i teraz, to staram się powiedzieć,
powiedzieć, to nie da ci takiego rozwoju, to nie da ci takiego ugruntowania i to nie da ci takiej mocy przebicia, w którym ty będziesz chciał być na przykład, czy tam chcesz być, nie? Coś na takiej zasadzie, nie? Co takiego innego tutaj bardzo mocno jeszcze takie jest pokazane, to masz się skoncentrować nad drogą, a nie nad tym efektem końcowym, nie? Czyli tutaj te kursy, szkolenia, którekolwiek będziesz robić, masz robić z myślą taką, że one ci dadzą stabilność, one ci dadzą pewnego rodzaju wyważenie, one ci dadzą pewnego rodzaju takie nie, dadzą ci po prostu możliwość, żeby dojść do czegoś, tak, ale to może być po prostu w swoim czasie, nie od razu, nie? Także to tak bym tutaj powiedział. Cierpliwość, tu kolejny znak, który tutaj jest, ma taką kurczę, ma takie bardzo, bardzo mocne tutaj podwaliny pod cierpliwość, pod pewnego rodzaju tutaj takie, wszystko wymaga czasu. Wszystko wymaga czasu, a tu widać tutaj bardzo mocno, tutaj próbujesz, bliźniaku, przyspieszać to wszystko, iść w takim kierunku, w którym ty chcesz iść, to nie można tego załatwić od razu, nie? To mogę to od razu powiedzieć tobie, nie? Z pieniędzmi w tym najbliższym czasie, bliźniaku, tutaj też bardzo, bardzo uważaj, ponieważ no może być tutaj troszkę krucho, aczkolwiek myślę, że dasz radę osiągnąć pewnego rodzaju rzeczy, ale to będzie wymagało pewnego rodzaju poświęceń, pewnego rodzaju zostawienia rzeczy, pewnego rodzaju takiego wyważenia u ciebie emocjonalnego, ale też takich postanowień, nie, bardzo mocnych, nie, które tutaj u ciebie wychodzą. Także postanowienia są bardzo, bardzo ważne u ciebie, przy czym one tutaj będą uwarunkowane twoim stanem emocjonalnym, nie? I to tutaj bardzo mocno pokazuje, dlatego ty masz być właśnie wyważony, nie? Wyważona, nie? I dopóki ty taki będziesz, będzie wszystko ok. Będzie wszystko ok. Także i tego ja ci z całego serca życzę. Taki następny bonus, który to jest coś związanego z jakimś ogniskiem, bądź też z jakimś coś związanego z ogniem. To może być kominek. Bonus numer 2 to jest, tak jak powiedziałem, to może być jakaś też rodzinna impreza, na którą niekoniecznie będziesz chciał albo chciała jechać. I bonus numer 3 to jest coś związanego tutaj z lasem, bądź też związane tutaj z jakąś kreatywnością. To jest możliwe, że ty pójdziesz w stronę jakiejś takiej kreatywnej wersji siebie, i też nauki innych ludzi, nie? To tutaj u ciebie bardzo widać, nie? Ty tam masz pomagać po prostu ludziom, nauczać ich i to będzie twoim takim tematem przewodnim. Tak bym tutaj powiedział, mój drogi bliźniaku. Ale tak, mój drogi bliźniaku, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosiłbym tutaj o kciuka w górę, a przede wszystkim poprosiłbym o twój komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, jak się tobie podobało, bo to jest tutaj najważniejsze. I też, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź zainteresowana prywatnymi konsultacjami, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na priwa. Udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam już wagę. Moja droga wago, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie na twoim czytaniu i zobaczmy, co tutaj się będzie u ciebie działo w tym najbliższym czasie. Moja droga wago, ty będziesz tutaj szukać w tym najbliższym czasie bardzo, bardzo mocnej stabilizacji, stabilności, ale przede wszystkim takiego miejsca, w którym ty poczujesz się bezpiecznie, ale też tak, wiesz co, wiesz co, czuć bardzo mocno u ciebie takie wyjałowienie. Tak jakby u ciebie po prostu było coś, co już minęło, coś, co jest po prostu już skończone, ale ty cały czas tym tkwisz, moja droga wago, nie? I to jest tutaj bardzo ważne, żeby zacząć zostawiać pewnego rodzaju rzeczy w przeszłości, tam gdzie one mają być. Ty nie masz żyć w przeszłości, tylko masz żyć tu i teraz, ale pamiętać o tej przeszłości. I to jest tutaj dla ciebie najważniejsze w tym najbliższym czasie. Jest tutaj takie bardzo możliwość takiej, a czy inaczej, jest u ciebie stabilizacja, stabilność. Pamiętajmy, że stabilizacja i stabilność to są dwie różne rzeczy, nie? Ale też tutaj widać, że ty będziesz tutaj dążył do czegoś lepszego, do czegoś większego, do czegoś, co da tobie w pewnym sensie taką bardzo dużą energię
odkrywczą, nie? I to tutaj bardzo widać, nie? Ogólnie tu u Ciebie widać, moja droga wago, że Ty będziesz brnąć w kierunku pewnego rodzaju tutaj takiego, ja to nazwę, oświecenia, ale ten kierunek, który Ty obierzesz i to, jak Ty już do tego dojdziesz, może niekoniecznie Ciebie, że tak powiem, zadowolić, nie? To niekoniecznie musi być do końca to, co Ty wybrałeś, bądź Ty wybrałaś, bądź też po prostu będziesz tutaj, że tak powiem, zawiedzony, bądź też zawiedzona tym, co tutaj się stało, nie? Także postaraj się tutaj odseparować od tego na tyle, na ile możesz, to po pierwsze. Po drugie, widać, że tutaj będziesz pracować nad swoim cieniem, w swoim cieniu i to będzie tutaj bardzo, bardzo mocno tutaj na Ciebie oddziaływać, będzie tutaj to na Ciebie bardzo mocno Ciebie triggerować. Ogólnie dużo rzeczy będzie Ciebie triggerować w najbliższym czasie. Tutaj jest jakaś taka możliwość, że trzeba będzie tutaj bardzo pomyśleć nad tym swoim stanem emocjonalnym, stanem nerwowym. Bardzo ważne rzeczy, aby tutaj zwrócić uwagę na swoją, wiesz co, na taką, komu ty dajesz swoją energię? O tak, komu dajesz swoją energię. To jest tutaj najważniejsze. Odetnij wreszcie tych ludzi, odetnij wreszcie te wszystkie rzeczy, które są tutaj z tobą nie rezonują. Bo tu widać, że cały czas żyjesz tą przeszłością też i cały czas tutaj się wokół ciebie to wszystko obraca, a nie powinno. Zostaw to wszystko w cholerę i idź swoją drogą, a ci ludzie, którzy mają być przy tobie, oni będą. Ci ludzie, którzy byli gdzieś tam w przeszłości, i oni mają się na nowo pojawić, to też tak będzie, ale wiesz co, ja ci powiem szczerze, że ty, to taki dziwnie, bo ty, moja droga wago, że bardzo, bardzo ciekawe, bo ty w tej ciemności, w tym swoim cieniu, to ty tak najlepiej de facto pracujesz, nie? To jest taki troszkę paradoks u ciebie, nie? Ale widać, że masz tego po prostu już troszkę dosyć, nie? Że po prostu za długo to się dzieje. Dlaczego? Ponieważ tutaj są pewnego rodzaju rzeczy nieprzerobione z przeszłości. Notabene mama, tata, pewnego rodzaju rzeczy, które tam są podłączone pod to, pewnego rodzaju tutaj traumy, pewnego rodzaju tutaj energię, ta męska, żeńska, gdzie tam było mocne zachwianie, co nachodzi na ciebie tu i teraz, a co za tym idzie na tą twoją kreację. Ty powtarzasz po prostu cykl swoich rodziców, a nie swój własny, nie? I tutaj trzeba poodcinać pewne rzeczy. Trzeba się połączyć z tym swoim wewnętrznym dzieckiem i tu po prostu odciąć tą pępowiną energetyczną od tych rodziców, ponieważ widać, że tobie to nie sprzyja. I tak bym tutaj to powiedział, nie? Bonus numer 1 to jest coś związanego z krzewami, bądź też z jakimś drzewem. Bonus numer 2 to jest coś związanego z takim drzewem genealogicznym, jeżeli chodzi w ogóle o rodzinę. Tak powiedziałem, tu może być po prostu pewnego rodzaju brak komunikacji z kimś z rodziny, bądź też ogólnie brak komunikacji w rodzinie. Bonus numer 3 to jest coś związanego tutaj z takimi wchodzeniem po schodach. Także może trochę uważaj tutaj na tych schodach, bo tu trzeba będzie uważać. Bonus numer 4 to jest coś związanego z ulatnianiem się czegoś. To niekoniecznie musi być gaz, ale tutaj ulatnianiem się czegoś. Uważaj, tutaj trzeba będzie troszkę uważać. Może tutaj też jakiś przegląd tutaj być, jeżeli chodzi o że tak powiem, auto, bądź też o jakiś coś innego, może to jakiś jakąś maszynę, coś tutaj trzeba będzie przeglądnąć, tak bym tutaj powiedział. Także na takiej zasadzie i też wyjazd w jakieś góry, bądź też w jakieś takie wyższe sfery, jeżeli chodzi o pagórki, tak bym tutaj powiedział. Także tak, moja droga wago, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło, jak się tobie to podobało, ale też jeżeli jesteś zainteresowany, myślę, że zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one tutaj jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam już wodnika. Zobaczmy, co u wodnika będzie słychać w tym najbliższym czasie. Mój drogi wodniku, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie na twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo u ciebie w tym najbliższym czasie. A u ciebie jest burza mózgu, mój drogi wodniku.
u ciebie jest po prostu taki rozpiernicz, jeżeli chodzi o głowę, albo to są jakieś bardzo duże planowania, albo tutaj coś takiego w twojej głowie, w twojej mentalności, ale też bardzo, bardzo mocno tutaj jest pokazana taka co ja mam zrobić znowu, co ja mam zrobić, strategiczność i włączanie tego swojego analitycznego, jak ja to nazywam, kubka, cały czas, po prostu jest aż za dużo tego i widać, że to ty możesz być po jakimś czasie zmęczony tym wszystkim, bądź też zmęczona. Paradoksalnie z drugiej strony widać tutaj bardzo, bardzo mocno u ciebie, że ty musisz po prostu wycofać ten swój analityczny kubek, który notabene jest taką męską bardzo, to jest połączony z męską energią, wycofać ten swój analityczny kubek. Widać tutaj pewnego rodzaju podłączenie pod jakąś medytację, jakąś taką kontemplację, bądź też hipnoterapię. Widać, że trzeba tutaj trzeba tutaj po prostu wyluzować i to na każdym stopniu, na każdym poziomie swojej egzystencji. I bardzo, bardzo ważne też jest, żebyś tutaj zwrócił uwagę na swoje poświęcenie. Widać, że ty poświęcasz z siebie albo od siebie bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. A widać też tutaj, że ty też się uczysz dzięki temu. Także nie dziwię się, jak tutaj mi parę osób napisze, że jesteś nauczycielem, bądź też ty pomagasz ludziom w taki, a nie inny sposób. Widać też tutaj bardzo, bardzo mocno, że ta nauka u ciebie w tym najbliższym czasie będzie bardzo, bardzo ważna i dopóki ty możesz iść w tym kierunku pewnego rodzaju takiego objawienia, pewnego rodzaju takiego oświecenia swojego własnego, wtedy będziesz tutaj miał taką drogę bardzo, bardzo taką jakby ustabilizowaną. Także tak, mój drogi wodniku. Co takiego innego jeszcze tutaj jest, to jest droga serca. Droga serca. Ty masz tutaj patrzeć na swoje serce, masz patrzeć na to, co ty czujesz, co ty chcesz, w jaki ty sposób chcesz i w jaki ty sposób chcesz też tutaj prowadzić tą swoją drogę, nie? Masz patrzeć na swoje emocje, swoją emocjonalność, ale też na swoją taką drogę, która daje tobie przyjemność, nie? I to jest to, jeżeli chodzi o pracę, ty masz robić tą pracę, którą robisz teraz. Ja nie mówię, że nie masz zwalniać się, ale masz zacząć coś robić oprócz tego, coś, co ty kochasz robić i chcesz się w tym rozwijać. I po jakimś czasie nastąpi pewnego rodzaju tranzycja, pewnego rodzaju zmiana. I to jest tutaj bardzo mocno u ciebie, mój drogi wodniku, pokazane. Ta zmiana właśnie. Ta zmiana. Czemu? Ponieważ ty do tego brniesz, ty idziesz w tym kierunku, nie? Co takiego innego tutaj jeszcze wychodzi, to jest pewnego rodzaju niedogadanie, niedomówienie z jakąś osobą, bądź też z jakimiś osobami. I tutaj jest to bardzo, bardzo ważne, abyś ty zwrócił, bądź też zwróciła uwagę na pewnego rodzaju tutaj anomalie u tej osoby, bądź też pewnego rodzaju tutaj podłączenia, które mogą nie być normalne. Coś tutaj się dzieje, musisz tutaj z kimś porozmawiać, to jest tutaj najważniejsze, to jest taki główny theme tego czytania, musisz z kimś usiąść, porozmawiać. Bonus numer 1 jest bardzo ciekawy, bo to jest związane z jakąś piosenką, to może być piosenka miłosna, która cały czas ona wgrywa się, bądź też gra i cały czas ją słyszysz ostatnio. Bardzo, bardzo ciekawe. Bonus numer, następny bonus to jest mówienie prawdy. Albo tobie ktoś coś powie na zasadzie takiej, że no coś ci się nie będzie zgadzać, bądź też jest tutaj bardzo ważna energia pod kątem kłamstwa, nie? Ktoś się po prostu tutaj nie mówi coś tobie tutaj prawdy, nie? Nazwijmy to po imieniu, czyli kłamie ciebie, nie? Także tutaj ty się dowiesz o tym i może ciebie to bardzo zdenerwować, nie? Czy coś takiego, będziesz musiał mieć otwarty umysł, jeżeli chodzi o jakieś nowe wyzwania, nowe możliwości. Jest tutaj też troszkę taka energia wyjazdu, niekoniecznie to musi być inny kraj, to może być inne miasto, ale widać, mój drogi wodniku, że tutaj będzie trzeba się przemieścić, bądź też będzie to związane z tym twoim rozwojem, nie? Także na takiej zasadzie. Nieprzespane noce, tutaj też to wychodzi u ciebie, ale też widać tutaj bardzo mocno taką zamyślenie.
tak jakbyś po prostu ty jeździł tym autobusem, czy tam tym autem i po prostu żył w zupełnie swoim własnym świecie, swoich własnych takich swoich własnych jakichś tam zajączków, króliczków, kurcze i jakichś tam słoników, nie, latających. Także bardzo ciekawe. To jest takie miejsce zen, do którego ty uciekasz, żeby po prostu nie sprostać może tym wszystkim rzeczom, które się dzieją wokół ciebie, nie? Także tak jak powiedziałem, dzieje się u ciebie bardzo ciekawie, mój drogi wodniku. Ale tak, mój drogi wodniku, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosimy tutaj o kciuka w górę, poprosimy o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale przede wszystkim, czy się tobie podobało i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa i udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie, bądź też w jakiej formie. Tutaj na kanale jest oferta, jeżeli jej nie widzicie, bądź też byście chcieli ją mieć, zapraszam bardzo serdecznie na priwa i wtedy udzielimy tam informacji, bądź też wyślemy wam na WhatsAppie tą ofertę. Możecie sobie wtedy zobaczyć, doradzimy i możemy się wtedy spotkać na naszym spotkaniu. Ale tak, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam już byka. Zobaczmy, co tutaj u byka słychać. Notabene, moi drodzy, został nam byk, panna, koziorożec, rak, skorpion oraz ryby, także zostało nam to. Dziękuję bardzo serdecznie tutaj Kasi za to, że podpina tutaj te wszystkie znaki zodiaku, także przestańcie, moi drodzy, też pytać, tylko czytajcie. Ona tutaj bardzo ciężko pracuje na to, żeby tutaj cały czas była ta informacja, ale tak, został byk, panna, koziorożec, rak, skorpion oraz ryby. Ale tak, jedziemy. Moi drodzy, mój drogi byku, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie na twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w twojej energii siedzi, co tutaj się będzie działo w tym najbliższym czasie. A u ciebie, mój drogi byku, jest pewnego rodzaju podłączenie pod świat spirytualny, pod świat wewnętrzny, pod świat duchowy, pod świat takiego wewnętrznego ja. Widać u ciebie pewnego rodzaju objawienie. I widać tutaj bardzo wiesz co, taką bardzo mocną energię wyjścia z jakiejś sytuacji, bądź też z jakiegoś marazmu, w którym ty byłeś, bądź też byłaś przez bardzo długi okres czasu. Tutaj widać, że bardzo tutaj trzeba zwrócić uwagę, wiesz co, musisz tu zwrócić bardzo uwagę na siebie, na swoją energię oraz na swoje, wiesz co, na swoje sny. O, to bym tutaj powiedział. Tutaj widać bardzo mocno, że u ciebie w twoich snach, w twoich jakichś tam przemyśleniach, jakimś tam wewnętrznym ja jest bardzo, bardzo dużo takiej odpowiedzi na pytania. Tutaj widać, że u ciebie jest troszkę taki wyższy poziom wtajemniczenia, jeżeli chodzi o jakiś tam szósty zmysł, bądź też tak właśnie tą twoją intuicję, że tak powiem. Każdy z nas ją ma, ale w momencie jak idziemy w jakimś kierunku takiego właśnie samoobjawienia, bądź też swojego wewnętrznego jakby rozwoju spirytualnego, czy tego energetycznego, no to wtedy zaczyna tutaj to mieć zupełnie troszkę inny rozdźwięk. I tutaj widać u ciebie właśnie, że w snach do ciebie przychodzą bardzo dużo odpowiedzi, masz też bardzo dużo przemyśleń, czasem patrzysz na ludzi tak, jakbyś wiedział albo wiedziała pewnego rodzaju rzeczy na ich temat. W ogóle tak byś miał taki szósty zmysł, byku, odnośnie, wiesz co, odnośnie takiego wyczuwania ludzi, którzy nie są koniecznie dobrzy dla ciebie albo mili, nie? Czyli to jest taka energia troszkę takiego, wiesz co, tak, no mówię, ty wiesz dobrze, jak ktoś ciebie kłamie, albo jak tobie gada jakieś głupoty i od razu tych ludzi powinieneś albo powinnaś odseparowywać od siebie i iść po prostu swoją drogą. Tu widać, że powinieneś zacząć żyć z dnia na dzień, byku. Powinieneś iść swoją drogą, powinieneś tutaj patrzeć troszkę na tą swoją energetykę bardziej. Ty dajesz siebie bardzo, bardzo dużo, ale czy dostajesz tyle samo z powrotem? Nie. Tutaj widać bardzo, bardzo mocno i tutaj widać, mówię, tu mógł być jakiś wyjazd, bądź też jesteś na jakiegoś wyjeździe i musisz też tutaj iść w kierunku pewnego rodzaju takiej izolacji siebie, swojej emocjonalności, ale też swojego bytu. Czemu? Ponieważ tutaj jest
bardzo, bardzo ważne, abyś zauważył, bądź też zauważyła, że Twoja energia tutaj będzie bardzo taka niestabilna, nie? Do góry, na dół, czyli taka parabola troszkę, nie? Parabola, do góry, na dół i to może Ciebie bardzo, bardzo denerwować w tym najbliższym czasie, nie? Dlatego będzie tutaj potrzebna pewnego rodzaju odseparowanie, rozejście, bądź też wejście w taki stan, że tak powiem, medytacyjny, jeżeli chodzi o Ciebie i Twój wewnętrzne ja. Także tak bym tutaj powiedział, widać u Ciebie pewnego rodzaju rozwój, to mogą być kursy, szkolenia, to bonus numer 1. Bonus numer 2 to jest pewnego rodzaju wyjazd, tak już tu wspomniałem, on mógł być, ale on może być cały czas. Bonus numer 3 to jest podłączenie pod jakieś tam inne sfery energetyczne, że tak powiem. Bonus następny to jest znalezienie sukcesu, bądź też poszukiwanie sukcesu, którego nie do końca znalazłeś. To jest bardzo ciekawe. I też bonus następny to jest samo nauka, bądź też odpowiedzi na pytanie poprzez samorefleksję, tak bym tutaj powiedział. Także widać tutaj, to takie właśnie stany medytacyjne, nie? Mogą Tobie dopomóc w tym, także bardzo, bardzo ciekawie. Także tak, powiem Tobie, mój drogi byku, że Ty w tym najbliższym czasie będziesz miał bardzo, bardzo dużo takiej, tak jak powiedziałem, samonauki, musisz spojrzeć na siebie, wycofaj się troszkę, umiej ludziom powiedzieć nie, zostań w tej swojej energii i idź w kierunku tego swojego, że tak powiem, objawienia. No i widać też tutaj koniec pewnego rodzaju cyklu i początek nowego. Także na takiej zasadzie Także tak bym tutaj powiedział. Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że że jest tutaj bardzo, bardzo ważna energia też takiego stabilizacji swoich myśli podczas snu, ale to dlatego, ponieważ Ty możesz po prostu być bardzo... Wiesz co, tu możesz być bardzo mocno tutaj bardzo mocno tutaj możesz być po prostu podenerwowany albo podenerwowana czymś, nie? Co się teraz stało, albo co się ostatnio zadziało. Bardzo ciekawie, daj mi znać w komentarzu, jak to z Tobą rezonuje. Będziesz tu ucinać ludzi toksycznych. Tutaj trzeba poucinać pewnego rodzaju jednostki, ponieważ jest to tutaj bardzo mocno pokazane, że one mogą Ciebie sprowadzać w dół. I dlatego, a Ty troszkę tak, jakbyś się, mój drogi byku, bał troszkę sprostać tymi, albo spojrzeć w siebie, tak naprawdę gdzieś tam w głąb siebie i tych swoich, i refleksję troszkę tutaj wziąć, nie? Także tak, mój drogi byku, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło, ale też jak się Tobie podobało, bo to jest tutaj najważniejsze. Jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie o kontakt tutaj na priva, wtedy możemy Wam wysłać ofertę. Oferta w ogóle jest tutaj na kanale, ale jeżeli ją nie widzicie, dajcie nam znać na priva i wtedy możemy ją wysłać Wam na WhatsAppie i możemy się wtedy umówić na sesję. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam już Pannę. Notabene, moi drodzy, mamy jeszcze Pannę, Koziorożca, Raka, Skorpiona oraz Ryby. Ale tak. Moja droga Panno, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie i mam nadzieję, że jesteś gotowy, bądź też gotowa na to czytanie, bo u Ciebie będzie się działo. Ty jak zwykle wchodzisz tutaj zglana przez te drzwi i idziesz po prostu tutaj, masz nową drogę, ta nowa droga, nowy cykl, nowe możliwości przed Tobą się otwierają. Są to czerwone drzwi tutaj, moja droga Panno, które się przed Tobą otwierają i wpuszczają Ciebie do tego ciepełka rodzinnego, czegoś, na co Ty bardzo, bardzo długo czekałeś, na coś, co pomyślałeś, że może nigdy nie zaistnieć, a nagle staje się zupełnie inna rzeczywistość. Czemu? Ponieważ
Wszechświat tak chciał i Wszechświat doprowadził Ciebie tutaj do czegoś, co spowoduje u Ciebie coś naprawdę niesamowitego. Ty swoim światłem, ale też ten dom, do którego Ty tutaj wchodzisz, można powiedzieć, dostanie tutaj naprawdę bardzo dużo, ponieważ będzie to połączenie bardzo wielu różnych, bardzo dużo tutaj energii, bardzo dużo tutaj niesamowitych możliwości i przede wszystkim, moja droga panno, nowy świat się przed Tobą otwiera, nowa stabilizacja, nowa stabilność, nowe możliwości, nowa praca. Moja droga panno, jeżeli ja mam aż gęsią skórkę, a to dlatego, ponieważ ja sam jestem panną, także tak, ale można tutaj powiedzieć, że Twoja energia, jeżeli chodzi o Twój świat i jeżeli chodzi o reset, to jest teraz i przygotuj się, ponieważ to będzie wiksa, jakich mało, moja droga panno, i też trzeba powiedzieć, że jesteś tutaj na takiej drodze, w której ty bardzo mocno, na takiej drodze, w którą ty bardzo mocno rezonujesz. Do tego widać u Ciebie pewnego rodzaju wyjazd, pewnego rodzaju przemieszczenie. To może być tylko na jakiś tam bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ten wyjazd może też być powiązany tutaj z pewnego rodzaju takim samoodkryciem też, ale tak powiedziałem, tu ogólnie tutaj u Ciebie widać to właśnie to przemieszczenie się i to jest ogólnie tutaj, ja bym to nawet dał jako bonus numer 1, to jest właśnie te samopoznanie, samonauka, ale też nauka poprzez ten wyjazd, czy tam te przemieszczenie się, zobaczenie takiej prawdziwego ja. Widać u Ciebie bardzo, bardzo mocno, że będziesz budować tutaj, czy tam już się nawet zaczęło tutaj budowanie nowych fundamentów i nowych możliwości pod ten nowy Twój świat, nowe coś. Powiem Ci szczerze, że jest tutaj bardzo fajna energia takiego otoczenia siebie takimi górami ochrony. I ty to robisz, ale nie robisz tego sam. Robisz to z jakąś inną energią, może też innymi energiami, które dają tutaj Tobie takie, nie dość, że fundamenty bardzo mocne, to dają Tobie też otoczkę. To nie jest bąbelek bezpieczeństwa. Ja bym tego nie nazwał nawet bąbelkiem bezpieczeństwa, bo to jest za słabe by było. Tutaj są budowane grunty i tutaj są budowane bardzo mocne podwaliny pod coś, co przetrwa jakikolwiek, nawet ja nazwę to kataklizmem, ale lekcje, nie? Bo to nazywamy to wszystko lekcjami. Także tak, nowa praca, przemieszczenie się, wejście przez te czerwone drzwi, gdzie będzie pełno ciepła, pełno miłości, pełno radości, ale też będzie pełno lekcji, które tutaj dla Ciebie będą czymś naprawdę niesamowitym. Można też to nawet, tak powiedziałem, powiedzieć, że będzie to totalnie nowy świat. Totalnie nowy świat dla Ciebie i dla tego całego Twojego otoczenia. Jest to tak zwane słowo, które bardzo lubię, inevitable, czyli jest to coś, co miało się stać, stanie się i będzie to naprawdę niesamowite. Czemu? Bo będzie tutaj miłość i będzie stabilizacja, stabilność, ale przede wszystkim będzie bezpieczeństwo. I to tutaj widać bardzo, bardzo mocno u Ciebie. Czy coś takiego innego? Czy będą jakiegoś takie rzeczy, w sensie jakieś nauki, jakieś lekcje, etc.? Tak, bo to wszędzie jest, to przecież jesteśmy ludźmi, nie? Ale to wszystko jest dobre właśnie. To, przez co teraz przechodzisz, to, przez co się teraz dzieje, wynika tylko i wyłącznie z tego, że Ty masz się tutaj ustabilizować i masz mieć bardzo mocne te właśnie fundamenty i te góry wokół siebie i wokół tej swojej rodziny, wokół tego swojego domu, który tutaj budujesz. Notabene nie sam, nie? Także na takiej zasadzie. Ja bym to tak zostawił. Podoba mi się. Mój droga panno, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosiłbym tutaj o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, jak się Tobie podobało, bo to jest tutaj najważniejsze. I też przede wszystkim, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, zapraszam bardzo serdecznie na priwa. Udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Tutaj na kanale jakby co jest tutaj oferta. Jeżeli tej oferty nie widzicie, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, wtedy możemy ją wysłać Wam na WhatsAppa i możemy się umówić wtedy na sesję.
decyzję. Ale tak, moja droga panno, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie, kłaniam się nisko i ja zapraszam już naszą kozę, koziorożca. Moja droga kozo, witam ciebie bardzo serdecznie na twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie dla ciebie w tym najbliższym czasie. A u ciebie jest strzał w dziesiątkę. Coś tutaj takiego się u ciebie stało, co spowodowało, że ty idziesz w kierunku pewnego rodzaju tutaj takiego... Powiem tak, stabilizacji, stabilności, ale też bardzo tutaj jest ważne u ciebie, żebyś zwrócił, bądź też zwróciła uwagę na swoją taką wewnętrzną... Mój drogi koziorożcu, tutaj musisz zwrócić uwagę na swoją emocjonalność, ponieważ ktoś może chcieć tutaj wykorzystać ciebie do jakichś tam celów, czy tam do jakiegoś celu. Zajeżdża mi tutaj bardzo mocno jakąś taką energią troszkę narcystyczną, troszkę taką toksykiem. To może być związek, tak, ale bardzo mi tutaj mocno zajeżdża też pracą, coś związanego z pracą. Tak jak ja zawsze mówię, częstotliwość pracy, częstotliwość związku jest czasem bardzo, bardzo podobna, także musimy to brać tutaj to na poprawkę. Bardzo, bardzo ważne jest to, żebyś zwrócił uwagę, bądź też zwracała uwagę na swój stan emocjonalny, ponieważ on tobie będzie tutaj mówić na temat tego, czy masz iść w kierunku pewnego rodzaju tutaj czy idziesz w kierunku dobrym, czy idziesz w kierunku tym właśnie, że coś tutaj mi nie gra. Wiesz co, tak jakbyś ty, moja droga Kusko, jakbyś miała taki troszkę podwyższony, troszkę stan alertu, że tak powiem, trzeba tutaj bardzo uważać. Trzeba uważać na tą twoją energię takiej stabilności, stabilizacji, ale też na... Kurczę, nie wiem, nie podoba mi się tutaj coś, bo tu mówię, tu jest wokół ciebie, mój drogi koziorożcu, jest taka energia troszkę, mówię, tego narcyzmu, a oni cholera lubią tutaj, kurczę, kombinować i lubią tutaj, kurczę, wchodzić się i zaplątywać to całe nasze życie w jedno wielkie gówno, ale muszę tutaj tobie powiedzieć, że masz zwrócić tutaj uwagę na swoją emocjonalność. Jeżeli tobie coś powie tobie, że coś jest za dobre, żeby było prawdziwe, to tak jest. Zarówno pod kątem osoby, zarówno pod kątem pracy. I wtedy uciekaj po prostu w drugim kierunku, nie? Tak bym tutaj powiedział. To jest pierwsze. Drugie, widać, że zrobisz jakiś, paradoksalnie, widać, że zrobisz jakiś bardzo fajny tutaj krok do przodu. I to może być krok do przodu, ale pod kątem finansowym, bądź też pod kątem takiego pewnego rodzaju, że tak powiem, inwestycyjnym, nie? I to będzie dla ciebie bardzo, bardzo dobre, ponieważ twój taki stan emocjonalny i stan, że tak powiem, bytowy się polepszy, nie? Także dzięki tej całej inwestycji, czy tam... Pamiętaj, że najlepszą inwestycją tak naprawdę, moja droga Kusko, to jesteś ty sam, nie? Czyli my sami jesteśmy, nie? Także najlepiej zawsze inwestować energię oraz te pieniądze w nas samych, nie? W nasz rozwój. Czemu? Ponieważ tutaj, jeszcze raz tak jak mówię, wychodzi u ciebie tutaj bardzo mocna energia tego, że tak, ty miej sobie tą swoją pracę jak na razie, ty miej tutaj na razie tą stabilność, bo musisz to mieć, ale zacznij już kreować tą swoją inną drogę, tą inne możliwości, które tutaj gdzieś są wokół ciebie i one będą na zupełnie innym poziomie. Tylko, że to będzie wymagać bardzo czasu po prostu rozwoju, nie? Tutaj daj sobie z 2-3 lata na to wszystko, ale dasz radę. Widać tu u ciebie jakąś bardzo dużą możliwość na to, że trzeba będzie tutaj wydać pieniądze na pewnego rodzaju tutaj rozwój, bądź też szkolenia, szkoły. I niech cię nie przerazi to, że o Jezus, kolejne 4-5 lat nauki, masz w to wejść, masz to zrobić, ponieważ da tobie to możliwość naprawdę niesamowitego, czegoś niesamowitego, co da tobie tutaj możliwość pewnego rodzaju stabilności, na którą ty czekałeś, bądź też czekałaś przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Tak muszę tobie powiedzieć, koziorożcu. I wiesz co, i powiem tobie szczerze też, że
ty masz mieć troszkę takie dwie twarze w tym najbliższym czasie. Dla tych ludzi, którzy są dla ciebie rzetelni, którzy byli z tobą przez bardzo długi okres czasu i wiesz, którym możesz zaufać, masz być tą taką milszą częścią, bo im ufasz oczywiście, ale dla tych ludzi, którzy widzisz i czujesz, o tym właśnie mówiłem, o tej emocjonalności, widzisz, że oni mogą cię po prostu od ciebie tylko brać, takie wampiry energetyczne, no to tych ludzi po prostu postaraj się mieć taką odseparowanie od nich, nie? Nie potrzebujesz tej smoły na swoich butach, tak bym tutaj powiedział, nie? Ponieważ ona ciebie będzie tylko i wyłącznie zatrzymywać na takiej zasadzie. Także tak. Czy coś takiego innego, to wiesz co? Myślę, że nie. Kreatywność, koziorożcu, u ciebie bardzo, bardzo mocno wychodzi. Kreatywność oraz taka bardzo mocna energia osoby, która tutaj no, idzie w stronę pewnego rodzaju rozwoju, ale tak jakbyś ty do końca nie dowierzał, bądź też nie dowierzała w swoje siły oraz w swoje ja. Ty musisz tutaj uwierzyć, musisz tutaj, bierz to, wiesz, z całymi garściami, to, co tobie daje wszechświat, ponieważ jest to nie bez powodu. Nie jest to bez powodu, także zrób to, idź w tym kierunku i wszystko będzie dobrze. Dostaniesz tutaj jakieś wynagrodzenie, bądź też jakąś nagrodę od wszechświata, także na takiej zasadzie za te swoje trudy i za to, co się dzieje u ciebie w twoim życiu. Wiesz co? Bonus numer 1 to jest coś związanego z ekspresem, bądź też ekspresem do kawy, bądź też ekspresem, jeżeli chodzi o pociąg. Bonus, wiesz co, następny, bo to w sumie to były 1 i 2, ale bonus następny to jest coś związanego z maseczką, bądź też maską na twarzy. Bonus następny to jest coś związanego z błotem. Ale to chyba już nawet wspomniałem. I bonus taki ostateczny to jest coś związanego z taką strzałą Amora, bądź też Cupida, jakkolwiek sobie to nazwać. Także tutaj coś się będzie działo też w tej sferze miłosnej u ciebie. Ale tak, bardzo ciekawie, bardzo dużo się będzie tutaj działo. Możesz mieć bardzo mało czasu na to, co ciebie czeka w tym najbliższym czasie. Także tak. Ale tak, mój drogi koziorożcu, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosimy tutaj o kciuka w górę, poprosimy o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, bo to jest tutaj najważniejsze, oraz też jak się tobie podobało, bo to jest jeszcze ważniejsze. Ale tak, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielimy wtedy tobie informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Tutaj na kanale jakby co jest w przypiętych wiadomościach oferta, jeżeli ty tej oferty nie widzisz, to zapraszam bardzo serdecznie na priwa, ja albo Nat wyślemy tobie tą ofertę tutaj na kanale, bądź też na WhatsAppie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie, kłaniam się nisko i ja zapraszam już Raka. Zobaczmy, co tutaj u Raka słychać w tym najbliższym czasie. Moi drodzy, tak tylko żebyśmy nie spamowali, został rak, skorpion oraz ryby. Także żebyście tylko wiedzieli, a to czytanie będzie już dzisiaj albo jutro rano na YouTubie i też będzie tutaj uploadowane na TikToku już też jutro prawdopodobnie, bądź też pojutrze, także zapraszam bardzo serdecznie na powtórkę, ale też na Instagramie, także tak żebyście tylko wiedzieli. Ale tak, mój drogi Raku, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie i zobaczmy, co tutaj w tej trawie piszczeć będzie u ciebie, co się będzie działo w tym najbliższym czasie. A u ciebie, mój drogi Raku, jest, ty masz przestać rozmyślać, przestać myśleć o tej przeszłości, przestać żyć w tej przeszłości, bo widać, że ciebie to zżera, bądź też jest tutaj pewnego rodzaju wyjałowienie, pewnego rodzaju tutaj taka zimna, w ogóle u ciebie jest taka zimna energia i to jest bardzo ciekawie. Ja nie mówię od razu, że wiesz co, że ci grzejniki poszły, aczkolwiek jest tutaj, to może być już nawet taki bonus numer 1, coś z grzejnikiem, bądź też piecem, coś tutaj pierdyknie, ale głównie bym też tutaj powiedział, że coś tutaj się będzie u ciebie działo pod tym kątem wyjałowienia emocjonalnego. Widać tutaj jakieś rzeczy podłączone pod mamę, pod tatę, pewnego rodzaju traumy tutaj, które trzeba tutaj zaleczyć, trzeba tutaj troszkę przebaczyć, trzeba iść w tym nowym kierunku, a przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę na swoje ja, na
swoją energię, ale też na swoje taką energię energię odświeżenia, resetu, nie? Bo to tutaj widać bardzo, bardzo mocno u Ciebie, nie? I wiesz co, i powiem Tobie szczerze, że Twoja takie najbliższy czas będzie takim pełen refleksji i też zatrzymywania się. Czemu? Żeby po prostu odseparować się też pewnie od pewnych ludzi, którzy mogą tutaj być troszkę toksyczni, mogą być troszkę tacy, że biorą, a nie dają. Ty od siebie tutaj widać, że dajesz 3, 4, 5 tysięcy %, a dostajesz z powrotem może z 500, może 1000. Także nie ma takiej równomiernej wymiany energetycznej. Tutaj widać, że to jest, wiesz co, to jest, co się nazywa appreciation, nie? Ludzie po prostu nie mają do ciebie, ty coś im dajesz, ale nie masz de facto takiej energii zwrotnej, w sensie takim, że dziękuję tobie bardzo, a może ja tobie dam to w zamian na przykład, nie? Nie ma tutaj czegoś takiego, także musisz naprawdę się wycofać. Musisz zacząć ludziom mówić nie. To przede wszystkim. Po drugie, musisz też tutaj po prostu ludziom powiedzieć, że ja się tym zajmę, tak, nie ma problemu, pomogę tobie, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień dla mnie. I to jest tutaj bardzo mocno pokazane, że ty masz mieć tutaj dni dla siebie, w którym ty, i takie dni wolne, nie? Tutaj widać, że ty możesz bardzo dużo, mój drogi Raku, pracować i przez to możesz mieć po prostu tutaj bardzo mało czasu dla siebie, to po pierwsze, po drugie, no możesz to cię wszystko zżerać od środka, że tak powiem, a po trzecie, jest tutaj taka bardzo duża możliwość, wiesz co, nie wiem, tutaj trzeba po prostu wyrzucić pewne osoby i zrobić miejsca na nowe podłączenia, Raku, nie? Na co ty czekasz, nie? Czekasz na jakieś zbawienie, tutaj to nie przyjdzie samemu trzeba będzie zacząć tutaj troszkę działać, nie? Są jakieś ukryte prawdy przed tobą, nie wiem co tutaj się dzieje u ciebie, mój drogi Raku, ale mogę ci jedno powiedzieć. Ktoś ci tutaj nie mówi prawdy, ktoś cię tutaj ściemnia, coś tutaj próbuje zamalować, ale coś nie wychodzi, nie? Coś nie wychodzi z tym wszystkim. Także uważaj tutaj na pewnego rodzaju ludzi, którzy mogą tutaj być w pewnym sensie po prostu nieuczciwi. To niekoniecznie musi być od razu związek, to może być tutaj związane z pracą. Są pewnego rodzaju ludzie, którzy po prostu nie idą, nie współgrają z twoją wizją. Ty masz się od nich odseparować, idź w swoim kierunku po prostu i troszkę też tak, że tak powiem, zapomnieć, jeżeli chodzi o tą twoją, no mówię, no ci ludzie, którzy nie pójdą z tobą, kurczę, to niech spadają, ty idziesz swoją drogą, nowi ludzie się podłączą, którym ty możesz coś dać, którzy oni tobie mogą coś tobie dać w zamian i tutaj będzie cudowna energia takiego resetu. To jest tutaj, a co za tym też idzie, ty przez to wszystko, co się u ciebie działo w twoim życiu, będziesz nauczać innych i inni ludzie będą tego wręcz łaknąć, oni będą chcieli być w takiej energii, jaką ty emitujesz. Czemu? Ponieważ ty dajesz energię miłości, stabilizacji oraz wyrównania, ale przede wszystkim spokoju i to jest tutaj najważniejsze, nie? W ogóle tu u ciebie jest bardzo fajna energia takiego nauczyciela, nauczycielki, osoby, która tutaj edukuje innych i to jest tutaj bardzo, bardzo fajnie pokazane, nie? Coś takiego innego. Bonus numer 1 to jest coś związanego z puzzlami, albo puzzlem. Bonus numer 2 to jest coś związanego z jakimś wyjazdem do jakichś zimniejszych krajów, czy tam zimniejszego kraju. Bonus numer 3 to jest, tak jak już powiedziałem tutaj wcześniej, coś związanego z jakimś tam może piecem, bądź też jakimiś piecykami, coś tutaj może coś nawalić, bądź też air conditioning w aucie może też tutaj nawalić tobie. Coś takiego innego. W tym najbliższym czasie ty masz dbać o tą swoją cierpliwość, bo widać, że tego u ciebie będzie, no, może być dość mało, nie? Cierpliwości. Ale też jeżeli chodzi o ciebie, Raku, wiesz co, bo tu powiedziałem o tym wyjeździe, jeżeli chodzi o jakieś zimne kraje, ale to też może być taki paradoks trochę, nie? Nie chcę, żeby było zimno, no to pojadę, w ciepłe kraje na przykład, nie?
Ale ogólnie tutaj widać wyjazd i to bym chciał tutaj powiedzieć, nie? Także na takiej zasadzie. I wiesz co, też widać u Ciebie bardzo dużą tutaj kreatywność też, co jest bardzo, bardzo fajne, już o tym wspomniałem wcześniej. Także coś, i to jest następny bonus, coś związanego z kluczami. Ty albo możesz tutaj te klucze tak schować, że Ty sam albo sama nie będziesz mogła znaleźć, czy tam nie będziesz mógł znaleźć, bądź też one się zgubią, będziesz musiał albo musiała tutaj jakoś je odnaleźć. Także tak. I na takiej zasadzie, wiesz co? Aha, uważaj, to następny bonus, uważaj na znak stop. Jeżeli jedziesz autem, bądź też motocyklem i jest znak stop, bądź też jest czerwone światło, to się zatrzymaj, bo możesz mieć problemy z policją. Tak bym tutaj tylko powiedział. Możesz dostać jakiś ticket, także a tego nie chcielibyśmy tutaj, nie? Nie chcielibyśmy tutaj płacić niepotrzebnie systemowi, bo po co, nie? Ale tak, tak bym to zostawił. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, mój drogi Raku, czytanie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. Ale tak, mój drogi Raku, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło, ale też, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy Tobie informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie, ale też w jakiej formie. Poprosiłbym też tutaj o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, bo to jest tutaj najważniejsze. I tak powiedziałem, jak się Tobie podobało. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo serdecznie, mój drogi Raku, i ja zapraszam już Skorpiona. Tak tylko jeszcze dla informacji został nam Skorpion oraz ryby. I jedziemy z tym koksem. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Mój drogi Skorpionie, mam nadzieję, że jesteś gotowy na Twoje czytanie, ponieważ u Ciebie się dzieje. U Ciebie się buduje stabilizacja, stabilność, coś, na co Ty czekałeś, bądź też czekałaś przez bardzo, bardzo długi okres czasu. I powiem Tobie szczerze, że ta Twoja stabilizacja, bądź też ta stabilność, ta fasolka, która była, to ziarenko, które było zasiane, one było nie bez powodu tam w tej glebie przez taki długi okres czasu. Czemu? Ponieważ czym dłużej tam było, czym bardziej było podlewane, czym bardziej było naświetlane, czym większa była fotosynteza, czym więcej było tam jakichś takich przeżyć, tych pół roku, które przechodziły poprzez tą glebę, tym bardziej tutaj to spowodowało właśnie tą stabilność, stabilizację, ale też moc w tym, co teraz właśnie rośnie. Widać, że tutaj rośnie coś naprawdę niesamowitego, naradza się nowa Ty, naradzasz się od nowa. I powiem Tobie szczerze, że to, co się tutaj będzie działo u Ciebie w tym najbliższym czasie, jest wręcz niesamowite i myślę, że kłoni Ciebie to na to, że będziesz mieć jeszcze większy uśmiech, jeszcze większe możliwości oraz jeszcze będziesz tutaj budować więcej podłączeń pod taką właśnie pozytywną energię, bo Ty to zaczniesz tutaj widzieć. Zaczniesz widzieć stabilność, stabilizację, ale przede wszystkim radość z tego, że każdy poranek może być czymś niesamowitym, bądź też przeżywać możesz go z kimś niesamowitym, ponieważ przeżywasz go z kimś, kto jest bardzo podobny do Ciebie, a nawet jest taki sam jak Ty. Widać tutaj też coś, co się narodzi z tej energii, bądź też z tej stabilizacji, coś, co jest naprawdę niesamowitego. I wiesz co, ja myślę też tutaj, że jest bardzo, bardzo ważnym, jest tutaj bardzo ważna taka miłość, radość, ale też przede wszystkim zaufanie. To tutaj bardzo mocno jest pokazane. I powiem Ci, że takie zaufanie bardzo jest tutaj poszukiwane, nie? I ja myślę, że tutaj i teraz czemu tutaj mówię? Czemu? Bo to jest tak, ludzie myślą, że to jest taki sekret jakiś, nie? Jak tutaj zbudować miłość, jak tutaj zbudować radość, a tymczasem borym lasem
miłość, radość oraz stabilizację oraz taką prawdziwą taką czystość w związku ze samym sobą, ale też z jakimś inną osobą buduje się poprzez protekcję i poprzez prawdziwość, poprzez otwartość, poprzez bezpieczeństwo i budowania tego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez tą klarowność. I to jest tutaj też bardzo, bardzo ważne. Masz naprawdę niesamowitą energię, jeżeli chodzi tutaj o wchodzenie właśnie w taką energię oczyszczenia i wreszcie, że mogę oddychać. Jestem tu, jestem teraz i jestem stabilna i wiem dokładnie, czego chcę i wiem, w jakim kierunku chcę iść. I to jest tutaj bardzo, bardzo fajnie pokazane. Tak tutaj pokazuje właśnie ta grota, czy tam no jest światło tutaj, które bardzo mocno na ciebie będzie teraz padać oraz na twoją intuicję. Twoja intuicyjność w tym najbliższym czasie będzie na zupełnie innym poziomie. I ten poziom będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny. Będzie bardzo dużo możliwości tutaj będzie do ciebie w ogóle przychodzić, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi taki o stabilność też, bo z rozwojem przychodzi też pewnego rodzaju stabilność, tak? To trzeba sobie tutaj dodać. I tutaj będzie to właśnie bardzo pięknie podłączone pod budowanie tego nowego, tego pięknego, tego radosnego oraz cudownego początku. I tego ci z całego serca, mój drogi Skorpionie, życzę, ponieważ masz tutaj naprawdę niesamowitą energię radości, miłości, ale przede wszystkim takiej szczerości, która tutaj wynika z głębi twojej duszy, ale też z głębi twojego serca. I tak bym tutaj to powiedział. Bonus numer 1 to jest jakiś wyjazd, który tutaj nastąpi. Bonus numer 2 to jest pewnego rodzaju spotkanie. Bonus numer 3 to jest pewnego rodzaju tutaj, wiesz co, robienie czegoś w naturze, bądź też z naturą. To jest taki następny bonus. Kreatywność to jest następna rzecz, która tu bardzo jest mocno pokazana. Następna rzecz to jest coś naprawdę bardzo pięknego, które mi się bardzo, bardzo podoba. To jest przodkowie twoi patrzą na ciebie i klaszczą tobie naprawdę z uśmiechem na twarzy. Ponieważ masz bardzo mocne podłączenie, jesteś Skorpionem, masz bardzo mocne podłączenie pod wyższą jaźń, pod wyższe sfery energetyczne, częstotliwości. I ty dobrze wiesz o tym, Skorpionie, bo jesteś w końcu Skorpionem. I ten, kto trafi na ciebie, na twoją miłość, na twój uśmiech, na twoją radość, ale przede wszystkim tą grotę, do którego ty wpuścisz tą osobę, czy tam te osoby, powinni tobie dziękować do końca życia, ponieważ jesteś kimś naprawdę wyjątkowym, kimś szczerym oraz kimś, kto idzie w kierunku ze swoim sercem, ale też przede wszystkim ze swoją taką naturalnością, a nie z tym analitycznym kubkiem, że tak powiem, nie? Czyli nie z ego. Coś niesamowitego, bardzo mi się podoba. Mój drogi Skorpionie, ja to tutaj ja już tu myślę, że na tym zakończymy. Jeżeli się tobie podobało, mój drogi Skorpionie, zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia komentarza, jak to z tobą rezonowało, ale przede wszystkim jak się tobie podobało, jak się podobała moja interpretacja tego czytania. Jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one tutaj jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj na priwa i udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Tutaj na kanale jakby co jest tutaj oferta, jeżeli jej nie widzisz, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, wtedy możemy wysłać tobie ofertę na priwa, bądź też na WhatsAppie i wtedy pokażemy i wtedy pomożemy tobie wybrać jakąś dobrą opcję dla ciebie i wtedy możemy się umówić na czytanie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo, bardzo serdecznie, mój drogi Skorpionie, winszuję tobie, jeszcze raz się kłaniam bardzo, bardzo nisko i zapraszam rybę.
Moi drodzy, tak jeszcze dla informacji, zanim zacznę od ryby. Wszystkie znaki zodiaku już praktycznie zrobiliśmy. To czytanie będzie na YouTubie, bądź też dzisiaj wieczorem, już jest wieczór w sumie, albo jutro rano. Do tego też on będzie tutaj podzielony tak jak zawsze na kanale i tutaj wgrany przez na Instagramie oraz na TikToku tutaj, także będziecie mogli sobie zobaczyć tutaj powtórkę bez żadnych problemów. Ale tak, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. I ostatni znak, który nam został, to ryby. Jedziemy z tym koksem. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo w tym najbliższym czasie. U ryby będzie się tutaj działo, ponieważ ryba ma tutaj jakieś rzeczy prawne, jakieś rzeczy związane z jakimiś dokumentami, dokumentacjami. Tu będzie bardzo dużo latania, będzie bardzo dużo załatwiania, będzie bardzo dużo będzie bardzo dużo rozmyślania na temat tego, co zrobić, jak zrobić i w jakim kierunku iść, ponieważ widać tutaj pewnego rodzaju tutaj zmianę. I ta zmiana jest tutaj nieunikniona, ta zmiana idzie w Twoim kierunku, moja droga rybo, i wiesz co, myślę też, że tutaj będzie bardzo, bardzo ważne, żebyś troszkę wyluzował, bądź też wyluzowała swój umysł i przestał myśleć, bo widać, że to u Ciebie cały czas ten kubek analityczny pracuje, kurczę, nad godziny, nie? I on się tutaj troszkę wypala, nie? Musisz bardzo, bardzo uważać na swoje zdrowie i musisz bardzo, bardzo uważać, jeżeli chodzi o ten analityczny kubek, tak, ale psychiczne po prostu, za dużo psychicznie się tutaj u Ciebie dzieje, nie? Widać, że te neurony, neuropodłączenia są u Ciebie, one tu u Ciebie działają nadgodziny, nie? I to jest bardzo, bardzo, trzeba być bardzo uważnym na ten temat, ponieważ tu mogą się zacząć dziać pewnego rodzaju problemy zdrowotne nawet. Także żebyś tylko wiedział tutaj o tym. Widać, że czuć tutaj u Ciebie, moja droga rybo, tak jakbyś Ty tutaj miał taka pętla, która Ci się zaciska jakby się zaciskała taka pętla wokół Twojej szyi. Czemu? Najlepsze jest to, najdziwniejsze jest to, że to Ty sam, albo Ty sama sobie tą pętlę zaciskasz wokół swojego gardła, nie? I Ty jesteś tutaj wyjściem ze swojej własnej sytuacyjności, moja droga rybo, nie? Także tutaj musisz o tym pamiętać bardzo, bardzo mocno. Do tego jest tutaj też ta decyzyjność, która u Ciebie będzie bardzo... Musisz pomyśleć, rybo, co jest dla Ciebie prawdą, a co jest dla Ciebie fałszem, co jest tak de facto dla Ciebie dobre na ten dany moment. Widać, że tutaj będą wokół Ciebie jacyś ludzie, którzy mogą niekoniecznie być rzetelni, bądź też dobrzy. Tutaj widać bardzo dużo toksyków, bądź też bardzo dużo takiej energii, nie do końca dobrej pod kątem Twojej sytuacyjności. Także uważaj, odetnij się od pewnego rodzaju ludzi, którzy są po prostu tutaj nierzetelni, bądź też są niekoniecznie zjednoczeni z Tobą i z Twoją wizją miłości, radości, ale też pewnego rodzaju wyważenia, bądź też pewnego rodzaju tutaj ustabilizowania. Bardzo ważnym jest też tutaj Ty widać, że tutaj będziesz grał, bądź też grała w pewnego rodzaju, że tak powiem, grę, bądź też jakąś... Powiem Ci tak, Ty będziesz chciał, bądź też chciała grać w szachy, a tymczasem Ty grasz w warcaby, bądź też ta inna osoba umie grać w szachy, a Ty myślisz, że Ty grasz w warcaby. Także tutaj możesz się troszkę przejechać na tym wszystkim. Także uważaj, ponieważ może to nie być tutaj... Coś tutaj będzie nie tak, mówię. Tutaj może się Tobie pośliznąć noga. Tak bym tutaj powiedział. Także na takiej zasadzie... Jest tutaj też takiego pewnego rodzaju przemyślenia, bądź też myśli na temat pewnego rodzaju sytuacji, bądź też jakiejś osoby, o której tutaj będziesz myśleć, ale mówię, tutaj trzeba będzie troszkę poczekać na to, żeby to się rozwiązało, bądź też rozwiązała ta sytuacja.
No bo tutaj nie ma takiej łatwej drogi wyjścia, jeżeli chodzi z tej sytuacji, z tego, co się tutaj dzieje, nie? Także to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Co takiego innego tutaj jest jeszcze, to bardzo mocno tak... Widać, że ty, rybo, przeszłaś, bądź też przeszedłeś przez bardzo, bardzo dużo. I teraz jest taki bardzo, bardzo ważny moment w twoim życiu, w którym ty zaczniesz się stabilizować, zaczniesz się tutaj... stabilizować. Stabilizować to jest taki troszkę znak zapytania, nie? Bo to ty możesz mieć takie przebłyski, że o dobra, mam stabilizację, ale nagle powrócisz do tych swoich starych nawyków i znowu lipa, nie? Także musisz tutaj bardzo, bardzo mocno uważać na to, żeby nie wracać do tego, kim ty byłeś, kim ty jesteś, tylko popatrzeć na tą nową wersję siebie gdzieś tam w przyszłości i w tym kierunku brnąć. A widać, że to będzie dla ciebie bardzo dużym wyzwaniem, nie? Także uważaj, tak jak powiedziałem, może tutaj też to nachodzić troszkę na albo nawet bardzo mocno na twoje te neuropodłączenie, jeżeli chodzi tutaj o mózg oraz jeżeli chodzi o rzeczy zdrowotne. Nie za ciekawie, widać brak snu u ciebie też, widać bardzo duży stres oraz bardzo duże wyzwanie. Mindfulness by się tobie tu przydało, troszkę medytacji by się tobie tutaj przydało, nie? I na takiej zasadzie, nie? Przydałoby się też tutaj trochę podjeść, nie? Bo widać, że tak jakby tutaj nie było dostarczanej dostatecznej ilości witamin, bądź też takich poweru, nie? Do twojego mózgu, ale też do twojego ciała, mięśni, serca, etc. Także tutaj trzeba nad tym popracować. I tak jak powiedziałem, nie patrz na ten efekt końcowy, tylko patrz na tą drogę do tego efektu końcowego, ponieważ da tobie to o wiele, wiele więcej. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. W ogóle wokół ciebie jest, droga rybo, bardzo dużo ludzi i to może mieć bardzo duże wybory, że tak powiem, odnośnie partnerów, czy tam odnośnie jakichś tam osób i tutaj to też widać, albo po prostu szukasz kogoś. Za dużo rzeczy tutaj przerabiasz tym swoim analitycznym kubkiem, czyli tym swoim mózgiem i to może nie być dla ciebie dobre, to może być takie troszkę, musisz się wycofać, wyluzuj się i wyłącz troszkę ten swój analityczny kubek i podłącz tą swoją intuicję i zacznij tutaj troszkę tak pływać z tą wodą, a nie być jak taki głaz w tej wodzie, nie? Także tak bym tutaj powiedział, moja droga rybo, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosiłbym tutaj o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło, jak ci się podobała moja interpretacja tego czytania tych kart, ale też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowania prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, ale przede wszystkim daj mi znać, czy się tobie podobało, bo to jest tutaj najważniejsze i też jeżeli tutaj na kanale jakby co jest oferta, możesz ją sobie zobaczyć, jeżeli nie widzisz, to daj nam znać na priwa, ja albo jedna z moderatorek tutaj wyślemy tobie informacje odnośnie tego, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i wyślemy tobie ofertę na WhatsApp tutaj wyślemy tobie informacje odnośnie tego, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i wyślemy tobie ofertę na WhatsAppie, jakby co możesz sobie wybrać dobrą opcję, bądź też możemy wtedy doradzić jakąś dobrą opcję dla ciebie na ten dany moment, na ten dany czas. Ale tak, moja droga rybo i wszystkie znaki Zodiaku, dziękuję tobie, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo tutaj Katarzynie za pomoc. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim za to, że jesteście, moi drodzy, i brniemy do przodu jak burza w tej naszej drodze tutaj, jeżeli chodzi o naszą rodzinę, w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o tarot przy kawie. Mam nadzieję, że wam się te czytania podobają, mam nadzieję, że z wami rezonują. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, ale przede wszystkim za wszystkie też spotkania tutaj na konsultacje prywatne. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny i tak, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie i już do zobaczenia na następnym czytaniu, już niebawem. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie
dobranoc, do widzenia, dzień dobry, bądź też dobry wieczór, zależnie od tego, kiedy oglądacie ten film, tego live'a. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.